30 lipca spod tego mostu do Sekwany wskoczą pierwsi olimpijczycy startujący w zawodach triatlonu. W paryskiej rzece zaplanowane są również zmagania w paratriatlonie oraz 10-kilometrowym maratonie pływackim. Co ciekawe, w Paryżu kąpiel w Sekwanie jest zabroniona do dziś i tak już od ponad 100 lat. Zakaz jest motywowany ruchem statków, ale przede wszystkim zakażeniem rzeki. Najwyraźniej na igrzyskach ten zakaz nie będzie obowiązywał sportowców. Ale czy na pewno nic nie ryzykują, zanurzając się w takiej wodzie? No właśnie, spójrzmy z bliska, jak wygląda woda w Sekwanie. Chyba nie najlepiej. No i tu pojawia się pytanie, czy zanieczyszczenie Sekwany w ogóle pozwoli na to, by zawody się odbyły. Na miesiąc przed igrzyskami sprawa nie wygląda zbyt różowo. Ze względu na szybki nurt oraz zanieczyszczenie rzeki, reprezentacja Francji musiała odwołać zaplanowany na 10 czerwca trening w Sekwanie. 23 czerwca z kolei w Sekwanie miała się również popluskać mer Paryża Anne Hidalgo, ale przełożyła swoją kąpiel. Z tego samego powodu. Według ostatnich pomiarów Sekwana prawie codziennie przekracza dozwolone normy sanitarne wyznaczone przez Międzynarodowe Federacje Pływacką i Triatlonu. Zanieczyszczenie Sekwany wzbudza od dłuższego czasu niepokój wśród sportowców. W marcu mistrzyni olimpijska w maratonie pływackim, Brazylijka Ana Marcela Cunha, domagała się przeniesienia zawodów w inne miejsce, stwierdzając, że Sekwana nie jest do pływania. Na zawodach testowych, które odbyły się rok temu w Paryżu, Léo Berger, 5. zawodnik światowego rankingu w triatlonie, o jakości wody w Sekwanie wypowiadał się z dużą dozą ironii. À partir du moment où il n'y a pas de requins et pas de crocodiles, on n'a pas peur d'aller nager dans la Seine, mais pour tout vous dire, une eau de cette qualité, on en a très régulièrement sur le circuit mondial parce qu'on est très régulièrement dans des grosses villes, à Yokohama. Je vous garantis qu'elle est pas clean l'eau et moi j'évite tout le temps de faire la reco en natation pour minimiser les risques, même si en général ça se passe bien, mais voilà, il vaut mieux prendre ses précautions, quoi. Trudno się dziwić obawom sportowców. Z biegiem lat zanieczyszczenie Sekwany stało się wręcz legendarne. Nikt tutaj nie zapomniał słów byłego mera Paryża, Jacques'a Chiraca, który już na początku lat 90. zachwalał czystość Sekwany. Au dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Jacques Chirac słowa nie dotrzymał i zresztą nigdy nie widziano, by były prezydent Francji kiedykolwiek kąpał się w Sekwanie. Zanieczyszczenie paryskiej rzeki stało się nawet tematem żartów dla francuskich komików. Puiser à sa source même. Czerpana u samego źródła, w Paryżu. Odkryjesz wodę o prawdziwie naturalnych gazach, bogatą w białko, wapń, błonnik, składniki odżywcze, mocz, azotany prostaty i żywe kultury bakterii coli. Sekwanka. Twoja woda. Głównym problemem Sekwany są miejskie ścieki, które w wielu przypadkach nieoczyszczone mieszają się z jej wodami. Podstawowym zagrożeniem dla osób przebywających w takiej wodzie jest kontakt z 2 bakteriami znajdującymi się w ludzkim i zwierzęcym kale – bakterią E. coli oraz enterokokami. Pierwsza może powodować skurcze brzucha i biegunkę, druga może doprowadzić do infekcji dróg moczowych lub jamy brzusznej. Normy międzynarodowych federacji pływackiej i triatlonu dopuszczają maksymalne natężenie 1000 jednostek E. coli oraz 400 jednostek enterokoków na 100 ml wody. Według ostatnich pomiarów opublikowanych przez władze miasta, zawody w ogóle nie mogłyby się odbyć. Między 17 a 23 czerwca natężenie E. coli codziennie przekraczało dozwolone progi, osiągając nawet jednego dnia ponad 12 000 jednostek na 100 ml, czyli o 12 razy za dużo. Ale jak można wytłumaczyć tak dużą obecność fekaliów w Sekwanie? Problem tkwi m.in. w paryskim układzie kanalizacji. Jest to układ jednolity, co oznacza, że ścieki oraz woda deszczowa korzystają z tych samych rur kanalizacyjnych. Przy normalnej pogodzie połączone ścieki i woda deszczowa lądują w oczyszczalni ścieków i dopiero po usunięciu zanieczyszczeń są wylewane do Sekwany. Jednak przy intensywnych opadach deszczu paryski układ kanalizacyjny ulega przeciążeniu. Ścieki wraz z wodą deszczową zalewają wówczas ulice. Żeby uniknąć większej powodzi, zawartość kanalizacji jest wypuszczana bezpośrednio do Sekwany, omijając oczyszczalnię ścieków.
Kolejnym problemem jest prawy dopływ sekwany rzeka Marna. Na paryskich przedmieściach, przez które przepływa około 13 000 nieruchomości, nie jest prawidłowo podłączonych do kanalizacji, wydalając ścieki bezpośrednio do dopływu sekwany. Już dziś wiadomo, że co najmniej 10 000 z nich nie zostanie podłączonych na czas przed igrzyskami. Sekwanę zanieczyszczają wreszcie barki zacumowane na paryskich brzegach. Spośród ponad 260 pływających jednostek mieszkalnych bądź usługowych, aż kilkadziesiąt pozbywa się swoich ścieków, wylewając je bezpośrednio do rzeki. Choć tutaj władze zapewniają, że wszystkie powinny być podłączone na czas do miejskiej kanalizacji. Trzeba przyznać, że miasto, metropolia paryska, jak i władze państwowe od 6 lat dwoją się i troją, by oczyścić sekwanę. Nie tylko dla olimpijskich pływaków, ale przede wszystkim dla mieszkańców, którzy latem przyszłego roku będą mogli ponownie kąpać się w sekwanie. Władze Paryża zapowiedziały otwarcie 3 wydzielonych na rzece kąpielisk. Jedno z nich ma być właśnie tutaj. Żeby to osiągnąć, poza podłączeniem barek i domów mieszkalnych do kanalizacji, na Marnie oraz górnych odcinkach sekwany uruchomiono kilka kluczowych obiektów. Powstały jednostki dezynfekcji ścieków, nowa oczyszczalnia wód opadowych, a także 3 zbiorniki retencyjne. To one mają zapobiec systematycznemu wydalaniu ścieków do sekwany przy występujących ulewach. Największy z tych zbiorników, znajdujący się w samym Paryżu przy dworcu Austerlitz, ma pojemność aż 50 000 m3, czyli równowartość 20 basenów olimpijskich. Inwestycje związane z oczyszczeniem sekwany pochłonęły prawie 1,5 miliarda euro, ale póki co ewidentnie nie przyczyniły się one do wyraźnej poprawy jakości wody. Gdyby zawody triatlonu i maratonu pływackiego miały odbyć się dzisiaj, po prostu by do nich nie doszło. O problemie od 3 miesięcy ostrzega Surfrider Foundation. Ta amerykańska organizacja pozarządowa, zaangażowana w ochronę oceanów i akwenów, bada regularnie poziom zanieczyszczenia rzek, w tym sekwany. Między wrześniem ubiegłego roku a marcem tego roku spośród 14 pomiarów wody wykonanych w miejscu zawodów przez Surfrider Foundation aż 13 przekraczało dozwolone normy zanieczyszczenia. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une certaine hypocrisie à faire nager les athlètes dans la Seine un an avant qu'elle soit vraiment autorisée pour les Parisiens? Non, je pense que c'est un effet d'appel, c'est aussi peut-être un effet de communication. Après, c'est pas vraiment une hypocrisie. En soi, la mairie de Paris a mis plein de choses en place. Tous les travaux qui ont été pris sont des travaux colossaux. C'est des travaux qui ont coûté aussi très cher. C'est un héritage durable des Jeux Olympiques. Donc c'est aussi un clin d'œil, une façon de montrer que ça devrait pouvoir être possible. Après, la question c'est est-ce que ce le sera vraiment? C'est ça la question qu'on se pose actuellement. Nous, on l'espère de tout cœur. Ce qu'on porte aussi à Surfrider comme grand thème, c'est que pour nous, les solutions curatives, c'est une bonne chose, mais généralement, elles ne suffisent pas. Et pour nous, elles doivent aussi s'accompagner beaucoup de mesures pour la désimperméabilisation. Alors Paris essaye déjà de faire beaucoup pour casser du béton, pour faire en sorte que l'eau s'infiltre et qu'elle ne s'écoule plus et qu'elle ne se charge pas en polluants. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et justement, les résultats permettront de voir si le curatif est suffisant. Peut-être ou peut-être pas, ça reste à vérifier. Mais est-ce qu'il n'y a pas une incohérence en fait à demander aux athlètes déjà de se baigner dans la Seine, donc en suggérant que sa qualité est suffisamment bonne pour qu'il n'y ait pas de risque pour leur santé, et d'autre part quand même continuer l'interdiction globale en fait pour tout un chacun de se baigner dans la Seine jusqu'en 2025, parce qu'on parle de l'été 2025 pour l'ouverture à la baignade. Je pense qu'il faudrait poser cette question plutôt à la mairie de Paris qu'à moi. Ce que je pense, c'est qu'il leur faut encore un certain temps pour pouvoir peaufiner les infrastructures, hein, puisque les zones où on se baignera dans la Seine ne sont pas les zones sur lesquelles vont se baigner les nageurs là. Hein. On parle du Bras-Marie, on parle de Bercy, on parle vers le pont de Grenelle, qui ne sont pas du tout les zones sur lesquelles les nageurs les triathlètes vont se baigner ici. Ce serait compliqué de se baigner dans la Seine dès maintenant parce que la Seine elle va être complètement bouclée par les Jeux Olympiques, donc je pense que ce ne serait pas possible techniquement et pour des raisons de sécurité. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils annoncent l'été 2025, tout simplement. Est-ce que selon vous, les triathlètes, les athlètes qui vont nager, est-ce qu'ils doivent se faire un peu du souci? Est-ce qu'ils doivent appréhender cette nage dans la Seine? Aujourd'hui, au dernier prélèvement qu'on a fait, ce sont ceux du 15 mai, les résultats sont moyens. Donc ça veut dire que il y aurait potentiellement, il n'est pas impossible qu'ils attrapent une gastro ou des boutons, mais l'eau n'est pas aussi mauvaise qu'après certains prélèvements. Tout va dépendre de est-ce qu'il a plu avant, est-ce qu'il n'a pas suffisamment plu avant, est-ce que le bassin de rétention d'orage aura pu collecter toutes les pluies suffisantes et permettre qu'il y ait moins de bactéries fécales dans l'eau.
c'est une conjonction de tout un tas de choses qui font que c'est difficile de dire oui ou non de façon tranchée, et pour lequel je ne veux pas répondre oui ou non de façon tranchée parce que ce serait trop facile. Il faudra voir en fonction du contexte, mais soit les ouvrages ont vraiment fait leur job, auquel cas on devrait y arriver, soit c'est pas suffisant, auquel cas il faudra peut-être penser à l'avenir à des solutions complémentaires si on veut que les Parisiens puissent se baigner dans la Seine. En tout cas, si les seuils sont mauvais, la Fédération internationale de triathlon n'autorisera pas à ce que les épreuves se fassent dans la Seine ou dans ces conditions. Est-ce que vous êtes favorable au maintien des épreuves dans la Seine? Nous, on n'est pas contre le fait que la baignade puisse se faire dans la Seine, mais il serait prudent d'avoir un plan B, en tout cas, si toutefois les épreuves ne pouvaient pas se passer dans de bonnes conditions, parce qu'il y a quand même des triathlètes qui se sont préparés pendant très longtemps pour ces Jeux Olympiques, il faudrait quand même qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur épreuve pour pouvoir obtenir leur médaille. En soi, on n'est pas contre la baignade urbaine, on trouve que c'est pas bête, mais elle ne doit pas se faire à n'importe quel prix, elle doit se faire dans de bonnes conditions, et les conditions sine qua non, c'est la santé des usagers. Comment vous accueillez ce grand projet de baignade qui a coûté 1,4 milliard à peu près? Comment vous percevez les évolutions? Il y a quand même une chose qu'il faut dire et qu'on omet souvent, c'est que quand on parle de qualité des eaux de baignade, donc on ne parle que de recherche de 2 bactéries, parce que c'est ce que la directive européenne impose. Mais ça ne dit rien sur la pollution chimique, ça ne dit rien sur la pollution pharmaceutique, ça ne dit rien sur les hydrocarbures par exemple. Et ce matin, un grand quotidien français, Le Monde, vient de publier un rapport, une ONG qui a montré que tous les grands fleuves européens, la Seine y compris, sont extrêmement pollués par des polluants éternels. Un polluant éternel qui s'appelle le TFA. Et donc ça, c'est une véritable problématique parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne monitore pas du tout et pourtant, on pourra peut-être se baigner dans la Seine. Donc nous, ce qu'on demande à Surfrider Foundation, c'est une révision profonde de cette directive sur les eaux de baignade, qui est donc une directive européenne, pour permettre que toutes les eaux européennes soient encore de meilleure qualité et permettre à chacun de se baigner dans des eaux sûres. Les annonces de Madame Hidalgo et du président de la République qui vont se baigner dans la Seine, un coup de com'? Oui, de toute façon, il y a forcément un coup de com' dans la mesure où ils ont voulu que cette baignade dans la Seine soit possible. Et ben, c'est normal qu'eux montrent l'exemple. Donc voilà, ça fait beaucoup rire en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux autour de ça. Nous, ce qu'on demande à chacun, c'est de respecter la qualité de l'eau. C'est très important pour la santé de tous. Organizatorzy nie przewidują innego miejsca dla zawodów triatlonu i maratonu pływackiego. Jedyne, co może się zmienić, to ich termin. W razie dużego zanieczyszczenia obie konkurencje zostaną przesunięte o kilka dni. Jednak co by się nie działo, sportowcy będą skazani na kąpiel w Sekwanie. Ale jakim kosztem? To tyle na dziś. Zapraszam na kolejne odcinki Kulis Igrzysk Paryż 2024.